czynienia z projektem sportowego gravela. Taki był w zamyśle i właściwie taki stoi tu oto. Jest gotowy. No, ja miałem pewne założenia, jeżeli chodzi o tą ramę i na pewne kompromisy oczywiście musieliśmy pójść, natomiast ogólnie kierunek, który założyłem, jest spełniony. Ten frameset go spełniał, to znaczy jest przyzwoita marka, która gwarantuje sensowną jakość. Jest to dosyć lekka rama mimo wszystko, jest ładna. Udało się ją kupić jako nową ramę. Nie chciałem do tego projektu używać ramy tłuczonej, używanej. Wiedzieliśmy, że to musi być karbon, że musi to być jakby pewna rama. Udało się taką ramę pozyskać z nowej linii Revolta. Dlaczego ta rama? Po pierwsze, zaufanie do marki. Każdy z nas na tej marce jeździł na przeróżnych rowerach. Po drugie, miał być to rower gravelowy, a Revolt w świecie rowerów gravelowych jest taką poważanym modelem, który z jednej strony da nam dużo możliwości, a z drugiej strony nie zaskoczy nas jakimś dziwnym rozwiązaniem, z którego nie będziemy potrafili przeskoczyć. Ta rama daje, tak jak wspomniałem, wiele możliwości, bo ma wiele punktów mocowań, jest bardzo uniwersalna, można bardzo zmienić geometrię, jest lekka. Jej geometria w ogóle jest uniwersalna i praktycznie każdy jeździec jest w stanie dopasować do siebie, więc tworząc ten rower byliśmy prawie pewni, że kto by na niego nie wsiadł, oczywiście wiadomo, są jakieś granice wzrostu i tak dalej, ale będziemy w stanie ten rower do niego dopasować. A z drugiej strony jest to mocno sportowy rower, jest on lekki, jest on zaawansowany technologicznie, więc wszystko się tutaj po prostu zgadzało. Tak naprawdę oceniałem 3 aspekty, wybierając koła. Pierwszy, no to oczywiście chodziło o to, że faktycznie rower musi być lekki i wybrałem koła marki ProWay od Sylwka Janiszewskiego na łożyskach ceramicznych. Szerokość wewnętrzna obręczy to bodaj 21 mm, więc taki powiedzmy wymiar, który pozwala zastosować dosyć szeroką oponę. No i wysokość tego stożka 40 mm. Tutaj chodziło o to, żeby zapewnić odpowiednią sztywność, więc chodziło o to, żeby faktycznie ten rower napędzał się odpowiednio i to było kluczowe. No i trzeci aspekt, nie mniej ważny dla każdego z nas, to oczywiście wygląd. Te 40 mm sprawiają, że rower prezentuje się moim zdaniem obłędnie, a waszym no to ocenicie. W tych kołach konkretnie, generalnie w kołach, jest teoria, że im dalej od osi koła, tym powinno być lżej, bo tym trudniej jest to masa do napędzenia. Dlatego najważniejszą rzeczą jest jak najlżejsza obręcz. Idąc bardziej do środka, możemy z wagą, powiedzmy sobie, mniej się pilnować, natomiast opory toczenia, czyli na przykład piasty użyte, też ma wtedy znaczenie. W tych konkretnie kołach jest połączenie wszystkiego. Są niesamowicie lekkie, gdyż komplet waży 1240 g, poprawił mi wczoraj Max. Dodatkowo są użyte komponenty typu ceramiczne łożyska, które niwelują opory praktycznie do zera. Więc całość tutaj buduje nam doskonały produkt. Coś, co po prostu w tym rowerze jest, jak nie najważniejszym, to jednym z najważniejszych elementów. Kolarz z napędem spędza najwięcej czasu. Wiesz, wymaga serwisu, wymaga zadbania. Jak ktoś jest pedantyczny, no to wiesz, myje po każdej jeździe, gdzieś tam, wiesz, pucuje, smaruje i tak dalej. I ja też chciałem, żeby ten projekt był taki ekskluzywny. I wymyśliłem sobie, że faktycznie będzie to napęd z jedną tarczą z przodu. I z uwagi na to, że rower ma się ścigać, no to musieliśmy jakoś tam skompensować ten brak dwóch tarcz z przodu, więc postanowiłem, że zastosujemy tutaj dosyć dużą kasetę od pana Garbaruka i to też fajnie, bo też jakby firma, choć z pochodzenia z Ukrainy, to jednak lokalnie blisko nas z Krakowa. No i faktycznie udało się tutaj zmieścić zębatki od 11 do bodaj 46. Napęd jest, jeżeli chodzi o rower gravelowy, jeden z najbardziej optymalnych. Mamy GRX-a najwyższej klasy w DI2. Zaletą DI2 jest jego kultura pracy,
troszeczkę myślenie za nas, wbrew pozorom bezobsługowość. Tam nie ma linek, które trzeba regulować, tam nie ma, nie wiem, że coś nam się przycięło, zacięło. Tam to jest elektronika, to po prostu działa zawsze. Jeżeli nie uderzysz, nie urwiesz, to będzie zawsze działać. Zaprogramujesz to dzisiaj, po 3 latach będzie działało dokładnie tak samo. A nie ma nic gorszego niż jedziesz i nagle po prostu ci się, nie wiem, no, linka urwała albo naciągła, albo coś się rozregulowało. Tutaj o tym zapominasz. To po pierwsze. Po drugie, szybkość działania. Mechanika nie działa tak szybko jak elektronika. Tutaj klikasz i reakcja jest natychmiast. Jest precyzyjna, zawsze taka sama, przewidywalna. Tu się nigdy nic nie zmienia. To ma niesamowite znaczenie podczas wyścigu. Po trzecie, jadąc na rowerze, strzelam 100 km, po zróżnicowanym terenie musisz tych zmian biegów wykonać 4000. To jest 4000 ruchów dłoni, mięśni twojej dłoni w ciężkim terenie, na zmęczeniu, które pochłaniają twoją energię. Tu masz klik. Zawsze leciutko, zawsze tak samo. Bez użycia praktycznie żadnej energii. Dotykasz i to się zmienia. Ja nie jestem wielkim miłośnikiem zestawów hamulcowych od Shimano, no ale mamy tutaj zaciski od GRX-a, które na szczęście udało się wyposażyć w bardzo fajne klocki i tarcze od Galfera, hiszpańska marka, bardzo fajna. Podobno nie piszczą, choć moje doświadczenia są zgoła inne, ale hamują świetnie. Rower, porównując do zestawów, nie wiem, czy to Shimano, czy SRAMa, to jednak na pewno pod kątem takiej skuteczności hamowania, no, stawiałbym w jednym szeregu z wariantami MTB od Magury na przykład. Naprawdę rower wyhamuje w sekundę, trzeba się bardzo pilnować, bo hamowania jest moc. Praca przy każdym fajnym rowerze sprawia przyjemność, ale jeżeli robisz coś według własnej mody, według własnej wizji, na własnych zasadach, według własnego pomysłu, ty jesteś twórcą, ty decydujesz, no to lepszej pracy nie można sobie wyobrazić, tak? No tworzysz coś, co ty widzisz i sobie wymyśliłeś. Dobrze, no we współpracy z kolegami, ale to jest wspólna idea, stworzona przez nas i robiona od początku do końca przez nas i według naszych zasad. Życzyłbym sobie zawsze mieć taką pracę, tak, żeby od początku, od pierwszej śrubki do ostatniej było to tak, jak ja chcę.